W ogóle jeśli chodzi o Inazumę, to jeśli chodzi o tą najnowszą, co ma wyjść, ona się teraz nazywa Victory Heroes, ale Great Road Heroes, tak? Ona miała ogólnie wyjść w 2019 roku, ale że to są piękne studia tak zwane azjatyckie, to im się coś pomieszało, bo oni biorą przykład z tego, z anime. Ja wam mówię czemu, jak to wygląda. Oni biorą przykład z anime, bo w anime jest coś takiego, że jak jeśli anime dobrze się trzyma, ogólnie jest coś takiego zazwyczaj, że macie jeden sezon, później 3 lata czekacie drugi sezon, ale jeśli się dobrze trzyma, to was przytrzymają i tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja, że oni mają dość dobre zasięgi z tego z tego Aresa i Zoriona. Im się po prostu szybko nie miało sensu w ogóle robić. Miała bazowo mieć 2000 postaci. Mówię 2000 postaci, bo tam oni usunęli te byle jakie postacie z wszystkich wcześniejszych części, co mieście na DS-a, czyli jak mieście jedynkę, dwójkę, później Ogry, później chyba Shadow. Druga wersja to była pewnie White, czy jakoś tak? Ja mam akurat Shadowa, jeśli chodzi o Goła. No i te były dwie części Chronostone'a, to często były te randomowe postacie. Teraz usunęli te randomowe, powiedzmy, postacie, załóżmy, w większości i użyli tak naprawdę postaci, które powinny być w serii. A natomiast ten pomysł nie wypalił w 2019 roku. No i stwierdzili, że skoro i tak mają zysk z tego, że wychodzą kolejne części Inazumy, bo bazowo ogólnie miało być tak, że Ares do Aresa gra będzie trwała i później Orion to będzie DLC, a na początku chcieli to podzielić w ogóle, że to jest Go Chronostorm, Go Galaxy, Ares, część Aresa, druga część to będzie DLC, a kolejny Orion będzie jako kolejna część, ale im to nie wyszło, bo stwierdzili, że jednak zrobią większą grę, na którą pewnie Mistrzu zaraz wam coś tam powie, bo ona się zmieniła teraz nazwa. Mistrzu, czy wiesz mniej więcej ile nazw zmieniła się gra? Czy nie wiesz? Nie wiem, ja bazuję tylko na najnowszej. Jeżeli chodzi o wcześniejsze gry i nazwy, to myślałem, że ty powiesz więcej, ponieważ bardziej wcześniej w tym temacie siedziałeś. Jeśli chodzi o te gry na DS-a, tak? Bardziej jeśli chodzi o ewolucję, bo mam rozumieć, jeśli kategoryzujemy grę tego Road Victory, no to jeśli chodzi o Wiktory, no to bardziej podchodzi to pod grę nie jak Strikersy, tylko pod grę taką jak na DS i 3DS-y, czyli to Go Galaxy na przykład ostatnie. Bo oczywiście to miało być na początku bazowo, w ogóle to miało być połączenie i miało ściągać sobie cechy z właśnie Galaxy, z Strikersów i z online, bo nie wiem czy ktoś wie, ale pomiędzy Strikersami 2013 a aktualną grą, która wychodzi, wyszły dwie gry. Mianowicie wyszła gra Inazuma 11 Online, która wyglądała trochę podobnie jak Strikersy, ale polegała tylko na graniu na multi. Była tylko na azjatyckim serwerze. Kiedyś udało mi się ją przetestować, dostałem taką możliwość, ale musiałem parę trików użyć. I ta gra miała sobie wygląd Strikersów, natomiast system już był z tego DS-a, tak? Wy mieliście tam troszeczkę te elementy tego losowania, tego boostowania, takiego podbijania tych. Mieliście normalnie na przykład to, co w Strikersach jest dodane jako modyfikacja, czy jako kod, powiedzmy, że macie siłę tego strzału pokazaną, tam jest to bazowo to było pokazane i bardziej przypominało to ogólnie stylem gry, jakbyście grali w 3D ze Strikersów, ale system ogólnie strzelania i technik był z DS-a. Później wyszła gra, nie wiem czy Mistrzu wiesz, jakieś duże informacje masz na ten temat, bo pojawiła się u mnie, jeśli mnie śledziłeś, to powinieneś w stanie cokolwiek powiedzieć. Inazuma 11 SD. No akurat niewiele wiem na ten temat. SD było bardzo innowacyjne, bo było bardzo nietuzinkową grą przez swoją grafikę i przez to, że grafika była taka jaka była, czyli mieliśmy postacie w formie takich, ja to nazywam trochę takich kapsli, co nie? Bo nie oszukujmy się, to były takie troszeczkę kapselki i bardzo była taka fajna, przyjazna dla oka, dla moczu widzów, jeśli chodzi o granie, nie była skomplikowana i miała bardzo swój własny fajny urok, bo jednak tam dużo zależało od tego, że musieliśmy grać, musieliśmy wbijać te poziomy tych postaci, te postaci były w różnych rzadkościach, nie było czegoś takiego, że macie tylko jednego Tsurugiego na przykład, tylko że macie parę Tsurugich, ten jeden Tsurugi na przykład mógł być, załóżmy, mówię o Tsurugi, mógł być Afrodii, oczywiście jakakolwiek inna postać, mogła być szara, zielona, niebieska, żółta i chyba ta rzadka, czyli ta biała.
Codziennie można było sobie wylosować tam jedną postać z takich losowych i bardzo fajnie to się rozwijało, bo ten system był nietuzinkowy, nie wymagał dużego progu umiejętności gry, bo tam umiejętność gry zależała od paru kwestii. Pierwsza to było szczęście, co traficie, bo nie oszukujmy się, to jest losowość gry, tak? Druga rzecz, którą tam mogliście trafić, to jest kwestia dotycząca, no trochę umiejętności, bo tam było coś takiego, że jak podawaliście sobie piłkę, to ładował wam się taki paseczek u góry. Jak on się naładował, to jak podawaliście piłkę, to ta piłka przechodziła przez tych zawodników i po prostu mogliście trafić gola, bo tam było tak. Bramkarz, no i w sumie 4 postacie poza bramkarzem. Albo 5. Albo 5, albo 4. Macie na pewno u mnie jakieś streamiki, jak to wyglądało. Nawet u mnie jest na YouTubie odcinek, jak w to się grało. No i SD było taką innowacją, bo było w sumie jedną z najlepiej ocenianych gier Inazumy, tylko że po prostu padła. Bo to niestety ta gra, jako jedyna z wszystkich gier była na Androida. I grało się na emulatorze kimkolwiek androidowym tutaj, żeby móc w to grać. Nie wiem, mistrzu, jak ty byś tworzył grę, ale ograniczenia polegające na tym, że wrzucasz grę na jeden rynek, czyli że, no nie wiem, masz Polskę, tworzysz grę i grałeś tylko dla Polaków, a nie dla nikogo innego, no to chyba ogranicza. Tak dość poważnie. No bardzo ogranicza, gdyby to jeszcze było nie w języku polskim, a angielskim, to jeszcze jakimiś drogami by przychodziło, a tak to trzeba by tłumaczyć z tego języka na inny i to by dłużej trwało, trudniejsze by było. Mi chodzi nie z pozycji nawet języka, bo uwierz mi, ja grałem po japońsku. Tu chodzi o to, że gra nie była dostępna poza inny rynek. Ty, żeby móc zagrać w tą grę, musiałeś specjalnie używać specjalnego emulatora, pobierać specjalne aplikacje, żeby emulować to, że jesteś z tego kraju, żeby w to grać. Bo tylko w tym kraju można było grać w Inazumę. W żadnym innym nie mogłeś. Tylko No na to rynku. drastycznie zmniejsza ilość odbiorców, jest też z tego względu, że w Polsce jest kilkadziesiąt milionów, a na świecie ponad kilka miliardów. No właśnie, no to jest to. No i ta gra, która miała wyjść w 2019 roku, miała brać pod uwagę tylko online, troszeczkę z online'ów, troszeczkę ze Strikersów i troszeczkę z Galaxy, bo to jest ostatnia część z DS-a, aczkolwiek najbardziej udaną z tego co wiem, to jest Chronostone według opinii. Może ci moderzy się będą kłócić ze mną, że Galaxy jednak lepsze, ale wiem, że moim subiektywnym zdaniem Chronostone jest lepsze, bo nie ma takiego spamu już, tam nie ma przesycenia, tam jest bardzo duży dobicie, ale nie ma przekroczenia tej granicy, że jest przesycenie. Ja wiem, że te dusze działają jak awatary, ale nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. No, Chronos tam oddaje, no Galaxy tak... Jakby to nie jest innowacyjność, co nie? Dajemy sobie dusze jako... Tak naprawdę, nie oszukujmy się, te dusze są ukierunkowane jak awatary. No to za dużo nie zmienia w naszym życiu, no to jest ta sama funkcja, tylko inny wygląd. Gdyby to miało więcej funkcji, to by miało to większy sens, przynajmniej moim zdaniem. Później gra z 2019 roku została przerzucona na 2021 rok i nie pamiętam, jaką nazwę nosiła, co ciekawe. Ona zmieniała nazwę 4 czy 5 razy. A, już wiem, dobra. Ja wam troszeczkę pomyliłem kolejność, jeśli chodzi o nazwę, bo najpierw wyszło Inazuma i miało to być Ares, później Great No Road Heroes, a teraz jest Victoria. Ale jeszcze pomiędzy tym była jakaś nazwa. Po przejściu z tego Aresa na tego Great Road Heroesa, no założenie było takie, że miał być innowacyjny system, bardzo dużo postaci, w ogóle gra miała nie przypominać tego, co wcześniejsze gry. Na początku w ogóle założenie nie miało być takie, że ma być system w końcu tego Galaxy, z tego Chronostone'a, ale i nie miało być też z Strikersów, miało być coś, powiedzmy, w ogóle jakiś totalnie nowy system. Wiele zależało od tego, czy naciśniemy sobie na przykład jakieś klawisze, od tego, czy wykonamy technikę, bo mistrzu, nie wiem, czy jesteś w stanie, w ogóle wyciągałeś informacje, ale twórcy mieli w planach stworzenia takiej gry, która polega na tym, że żeby zrobić jakąś technikę, będziesz musiał po kolei robić kombinację na przykład klawiszy. Załóżmy, robić ogniste tornado, załóżmy na konsoli, tak? To żeby wykonać ogniste tornado, musisz dać strzałkę do góry, trójkąt i kwadrat. I na tym takie było założenie później tej gry.
No to nie wiem o tym za wiele, ale od razu narzuca mi się na myśl, że to jest zbytnie kombinowanie i powinna być taka sama klawiszologia dla każdej postaci w zależności od funkcji, jaką realizuje, w tym przypadku strzał Hisatsu, ten czy inny. To i tak oni zrezygnowali z tego pomysłu, bo później to przeszło w twoją aktualną wersję po tych wszystkich częściach. I bazowo miało być... Nie wiem, jak oni to robili. Bo powiedz mi, ile w aktualnym... Tym, co ty masz na czasie, temacie postaci gwarantują? Przynajmniej 4,5 tysiąca. A to mało, bo ja słyszałem, że minimum miało być 5000 aktualnie. 4500 bazowo i 4500 w dodatku, ale jak analizowałem tą całość, no to nie znalazłem więcej postaci niż 4500. Jakie są twoje ulubione gry z Inazumy? Powiem wam tak, zdziwicie się, ale w top 3 jest... Na pewno są Strikersy i są to Strikersy T, to jest trzecie miejsce. Na drugim miejscu powiedziałbym, że już jest to nieżyjąca gra, bo bardzo mi się spodobała, ale bardzo fajnie się wkręciłem, to jest właśnie Inazuma 11 SD. Bo była nietypowa, ja lubię bardzo nietypowe, była taka przyjazna, że nie wymagała jakiegoś dużego spinania się. I można było fajne wyniki wykręcić i też te ligi, nie ligi. A pierwsze miejsce oczywiście, no Chrono Stone, jeśli chodzi o te aktualne gry, tak? No bo jeszcze nie zaliczamy gier, które nie wyszły, tak? Jeśli ta gra, która teraz będzie w betą otwartą w marcu, zaskoczy mnie, no to w tym wypadku po prostu mogę powiedzieć, że może wejdzie na jakieś miejsce, ale nie daję gwarancji, bo po prostu po pierwsze nie wyszła, po drugie wiemy o tej grze tyle, co wiemy i po trzecie jeszcze to jest beta, więc się może I to mnożyłem razy 20. A czemu razy? Nie tylko Aha, bo ty- 11 bo ty- bazowa, aha. jeszcze dodatkowi Aha, bo- zawodnicy tam Aha, bo i... te rezerwowych. Ile ci wyszło w takim razie z tych wyliczeń? A jeśli chodzi o granie, no to powinniśmy przechodzić fabułę bazową. Mam nadzieję, że nie zrobimy czego głupiego, bo pamiętajmy, to jest beta. W becie możesz zrobić wszystko na pełną grę, uwierzcie mi. To jest jak się nazywała ta gra survivalowa, którą 12 lat, kurczę, otwierali w becie. Nie Stalker. No, legendarna gra. Dobra, nie przypomnę sobie tego tytułu, ale chodzi o to, że 11 lat się był w becie i po 11 latach wyszedł z bety i się naprawdę zmienił, dlatego mi chodzi o to, że beta, a ostateczny produkt końcowy to nie będzie to samo. Z tych postaci, co tu będą, najprawdopodobniej powstanie kolejna drużyna, przez to kolejna seria anime, ale to na razie jest wczesna faza. Mamy na przykład, no początek serii idziemy tak jakbyśmy, teoretycznie jakbyśmy już mieli taką serię opartą na czasie, co nie? Mamy troszeczkę takie Chronostone, ale Chronostone troszeczkę tu nie pasuje, bo to są wymiary. W sumie tak byłoby najprościej zrobić, jeśli chodzi o te wszystkie serie. Chyba że weźmiemy jakichś protagonistów, antagonistów i połączymy te wszystkie serie naraz, ale to będzie mieszanie troszeczkę takiej fabuły z niczego, to tak jakbyśmy grali w Dragon Ball Xenoverse. Wy macie fabułę z niczego, tak naprawdę, no niby spoko gra, niby spoko fabuła, ale wiecie, to jest tak coś z niczego, to nie fajnie wychodzi. Przerost graficzny, powiem wam, że zobaczymy. Na razie mi się nie podoba. Tak średnio mi się podoba ten przerost graficzny. No, ale to jest Nintendo. Właśnie problem główny jest taki, że ta gra miała wyjść na początku na PS5, na Steama i na Nintendo. Nie pamiętam, czy Xbox coś do tego miał, ale chyba nie. Inaczej, beta na pewno wychodzi tylko na Switcha. Mamy duży problem. Bo tak, beta wyjdzie na Switcha i teraz pytanie, czy po wyjściu bety w normalną część, która nie wiadomo ile to wyjdzie, obstawiam ponad 2 lata, tak strzelam w ciemno, bo wiem jak to zakłada wychodzenie z bety. Nie oszukujmy się w to, że może być, nie wiem, coś lepszego, super dobrego. Naprawdę się nie oszukujmy, bo może być też tak, że nie będzie. Więc nie ma co zakładać. Lepiej założyć coś negatywnego niż pozytywnego, jeśli chodzi o betę. Najmniejsze minimum to 1,5 roku. Ja tak zakładam. Temat jest taki tej gry, że no ja się obawiam tego. Ja się obawiam, że oni mają dużo czasu, bo wiecie, z jednej strony mogą wam dowalić to fakt taki, że no spoko, no wypuścimy wam na to PS5 i na Steama, ale wiecie, no czekajcie sobie po becie, kurczę, 2 lata na grę ostateczną, no to super, no to, czyli tak, grę z 2019 roku będziemy czekać do 2026 roku, czyli zabraknie 3 lat do 10 lat, tak? Więc Ale no, z drugiej strony im dłużej może to trwać, tym Lepsza mogą to lepiej zrobić, a jest Jak- sporo jeszcze rzeczy do
do dopracowania poprzez konwersję graficzną wszystkich tych postaci i technik, Tak, no i o to Victory trwa. Heroes. No o Victory Roadzie gadamy, tak. Aktualnie czas im nie służył pozytywnie, jeśli chodzi o Victory Road. Troszeczkę kombinują, trochę tu, no tak średnio. Na początku w ogóle nie miało być żadnych bohaterów nowych, zewnętrznych, tak to nazwijmy. Ja wiem, że tam będzie syn Endomamoru w tej grze, ale nie musimy wcale nim grać i tyle więcej nie będę spoilerował. Ale to nie o to chodzi, tu chodzi o to, żeby to dobrze wyszło, bo co z tego, że mamy 10 tysięcy postaci, jak to może wyjść gra? Ulubiona seria druga. Tam, gdzie Alius Academy będzie. Ja na przykład uważam tak samo jak ty, z tym, że też bym to stawiał na równi, to pierwsze albo to drugie, odnośnie całej serii Chronostone. A poza tym, z tego co mi wiadomo, no to na początku gra miała być o synu Marka Evansa, a później się okazało, że mamy grać przeciwko synowi Marka Evansa. To wiesz, to ja chcę to zobaczyć, co dokładnie wymyślą w tej becie. Galaxy jest takie przekombinowane, w sensie Galaxy nic nie daje, co nie nowego, nie oszukujmy się. Chronostone daje wam uzbrojenie, co wam daje Galaxy? Duszę? Duszę to jest to samo co awatar, nie możecie nałożyć awatara i duszy jednocześnie. Więc nie możecie jakoś zmix i maxować tego czy coś w tym stylu. Chyba, że No można. właśnie, jeszcze do tego uzbrojenie dochodzi. Ale uzbrojenie to jest z Chronostone'a, no to mi chodzi, że to jest jakby ten nowy element, tak? No i właśnie, jakby to wszystko połączyć. A w Galaxy nie ma elementu nowego. A w ogóle nie wiem właśnie, mnie ciekawi, bo ja widziałem w Hisatsu informacje, ale w ogóle nigdzie nie widziałem informacji na temat uzbrojenia z tego Road Heroes. A jeżeli ktoś się interesuje kiedy beta, to bodajże 29 marca. To się chyba zgadza. Ja chcę tylko tyle powiedzieć, że Victory Road to też Pokemony. Tam przytulanki, pluszaki, takie inne gadżety. Przypał, jak Pokemony zdejmą tą grę za prawa autorskie. Właściwie nie muszą ich zdjąć, bo to jest beta. Pamiętaj, że z bety może wyjść na normalną grę w innej nazwie. To nie muszą tego zdjąć. Mogą z powrotem powrócić do Road of Heroes. Znaczy nie, nawet Do Victory, w sensie do Aresa mogą samego wejść. Road of Victory nawet może być. Ja trochę zakładam, że tutaj będzie ten system, no fajny, jeśli chodzi o obronę i atak. Na razie, zanim jeszcze dojdziemy do głównego tematu, taka ciekawa kwestia. Wczoraj czy przedwczoraj się dowiedziałem, analizując informacje, że Orion miał tak naprawdę mieć co najmniej 200 odcinków, ale z różnych tam względów nie doczytałem się jakich konkretnie. Skrócono to drastycznie, ale z uwagi na to, jak to było w Yu-Gi-Oh!, że najpierw wyszedł sezon pierwszy, później okazał się on zerowy, ponieważ trochę to pozmieniali i ten pierwszy jest teraz zerowy, ten drugi co wcześniej był jest teraz pierwszym głównym, tak samo może być i tutaj, nic nie stoi na przeszkodzie. Pierwszy, ten zerowy jest nadal dostępny, tutaj też możemy dalej to kontynuować w rozwoju serii. Anime nie jest charytatywną czynnością, jakby ci twórca dostaje kasę, ale to nie jest tak, że ci graficy, ci pisarze dostają ogromne pieniądze. To nie jest właśnie tak, że oni, nie wiem, są bogaci, a coś. Oni normalnie często się przepracowują i często z wyników takich właśnie seria zostaje skrócona, bo na przykład ktoś wymaga zbyt dużo elementów w krótkim czasie albo zbyt wymagający materiał na ten moment. Chodzi po prostu o to, że nawet jeśli mamy topowych twórców, to oni nie płacą topowo, oni płacą tyle samo, na przykład tylko lub z bonusami i premiami większymi, ale nadal są przepracowani ci pracownicy. Chodzi tu o wynik taki, że w Inazumie dokładnie była ta sama sytuacja, co w wielu ostatnich seriach. Na przykład Blue Lock miał szybciej wyjść, Jujutsu Kaisen miało szybciej wyjść. W ogóle Jujutsu Kaisen wyszło skrócone, na przykład, i mówię o tym nowym części, zostało wyrzucone może w 40%, jeśli chodzi o serię, i wynikało to właśnie z ilości materiałów, których nie byli w stanie tego przerobić, i to jest ten problem właśnie w Inazumie. Pierwsze to jest przepracowanie, drugie podejrzewam, że to są te finanse, bo jednak oni niby zarabiają, ale no niestety zarobki fizycznie idą tylko do jednej osoby, tak to nazwijmy. No możesz No kontynuować tam. właśnie nie powinno być, tak powinny być jakieś właśnie, bo to jest ekranizacja w pewnym sensie tego, co zostało pisane, czy to niezwiązanego powstaniem z ekranizacją od początku, tylko dopiero później, no ale powinno być to jakoś rozwiązane, żeby coś mieli. Oczywiście powiedziałeś, że nadal są przepracowani, ale dużo zarabiają, natomiast mi się tu nasunął taka kwestia, że po prostu wystarczyłoby to przesunąć w czasie, a fani serii tak by to obejrzeli, niezależnie od tego,
jakby to długo nie było, aby tylko trzymało się podstaw. Było na przykład rozszerzeniem tego.